Nareszcie otrzymałem, ale tylko 2 arkusze mojej książki. Tylko 2. Co będzie z resztą? Chyba teolodzy nie przeszkodzą? Czy ją zobaczę, zanim zamknę oczy? Prawda powinna zwyciężyć. Musi zwyciężyć. Ale jaka prawda? Pozwólcie, że wam o tym opowiem od początku. Ja, Nikolaus Kopernikus, poddany króla polskiego, matematyk, astronom, badacz prawdy. Urodziłem się w Toruniu jako poddany króla polskiego, potem poszedłem do szkoły parafialnej, a teraz studiuję w Akademii Krakowskiej nauki wyzwolone, a wśród przedmiotów takich jak gramatyka, retoryka, dialektyka, muzyka jest także arytmetyka, geometria i astronomia. Właśnie, niebo. Pamiętam dzień, kiedy umarł ojciec. Miałem wtedy 10 lat. Wyszedłem na dwór i spojrzałem do góry. Nade mną rozpostarło się gwiaździste, jasne niebo. Niektóre gwiazdy jakby do mnie mrugały, jakby chciały coś powiedzieć, przekazać. Takie dziwne wrażenie. Cieszę się, bo dziś kupiłem wykład z geometrii, elementy Euklidesa i zbiory tablic astronomicznych. Będę w nie wpisywał wyniki moich obserwacji. Ależ to ciekawe. Czytam wszelkie mi dostępne dzieła filozofów i znajduję, że Cyceron wspomniał, że już Niketas sądził, iż Ziemia się porusza. Herakleides z Pontu i Pitagorejczyk Ekwantos też uznają, że Ziemia odbywa ruch. I u Plutarcha również znalazłem kilka nazwisk o tym samym zapatrywaniu. A Pitagorejczyk Filolaos sądzi, że ona krąży dookoła ognia, po kole pochyłym, podobnie jak Słońce i Księżyc. Stąd, nabrawszy podniety, ja też zacząłem rozmyślać o ruchu Ziemi, chociaż taka myśl robiła wrażenie niedorzeczności. Ale obecnie, według teorii geocentrycznej Ptolemeusza, wszyscy wierzą, że Ziemia stoi w centrum, a Słońce, planety i gwiazdy krążą dookoła niej. W moich kalkulacjach matematycznych coś się nie zgadza. Jakoś nie mogę uwierzyć, że Słońce okrąża Ziemię. Myślę, że ta teoria jest niedokładna, że to nie jest tak. Ziemia nie jest centrum wszechświata, a Słońce? Muszę przede wszystkim zbadać dokładnie, jakie jest położenie Ziemi względem nieba. Bez tego nie można wytłumaczyć zjawisk ruchów niebieskich. Tak bardzo koncentrowałem się na astronomii, że dyplomu magistra sztuk wyzwolonych nie otrzymałem. A to był warunek, bym mógł podjąć dalsze studia. Wuj chyba nie będzie zadowolony. A wuj, Łukasz Waczenrode, jest ważną personą. Jest biskupem warmińskim i doradcą króla. Oczywiście nie był zadowolony, ale pomógł mi i mogłem studiować na uniwersytecie w Bolonii. Mianował mnie też kanonikiem warmińskim. Muszę powiedzieć, że od czasu śmierci ojca wujek Łukasz wspomaga mnie we wszystkich przedsięwzięciach, także finansowo. Chciałby, żebym koniecznie ukończył prawo.
myśli o mnie jako o swym następcy. Ale na razie mam niebo i gwiazdy w głowie i astronomia pochłania mnie bez granic. Bo cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne. Bardzo cieszę się, bo jestem asystentem profesora Domenico Marii Novary. Dzielimy tę samą pasję. Wczoraj obserwowaliśmy zaćmienie Aldebarana. Piękna gwiazda. Najjaśniejsza w konstelacji byka. Zasłonił ją księżyc. Rzeczywiście, odkryłem, że w teorii Ptolemeusza istnieje sprzeczność. Muszę obserwować niebo i obliczyć, zbadać te nieścisłości. Przyznam się wam, że tak mnie zajęła astronomia, że nie udało mi się skończyć studiów prawniczych w Bolonii. Wuj złościł się, że ja przez te przeklęte gwiazdy studiów nie ukończyłem. Ale miałem szczęście, bo w diecezji potrzebny był lekarz i wuj oraz kapituła zgodziła się, bym studiował medycynę i kontynuował studia prawnicze w Padwie. A trzeba wiedzieć, że medycyna była ściśle związana z astronomią i astrologią, która służyła także do diagnozowania chorób, więc ja byłem szczęśliwy z decyzji kapituły. Mogłem przy okazji wrócić do mojego nieba i gwiazd. I mój uczeń Retyk napisze w przyszłości, w czasie wolnym, całą astronomię twórczym umysłem objął. Otrzymałem licencjat lekarza, ale niestety też studiów prawniczych znów nie ukończyłem. Chcecie wiedzieć, co na to wuj? Oczywiście, nie daję za wygraną. Jadę teraz do Ferrary, by dokończyć studia prawnicze. Też ciekawe. I wreszcie ukończyłem je. W wieku 30 lat, ale ukończyłem i zostałem doktorem prawa kanonicznego. Tak jak wuj sobie życzył. Powiem wam, że bardzo przyjemnie było studiować w renesansowej Italii. Poza tym klimat i kuchnia wyśmienite. Po 8 latach studiów powróciłem do swoich. Wuj był zadowolony. Mianował mnie swoim sekretarzem i lekarzem. Ale moje marzenie, by wyjaśnić wątpliwości co do teorii geocentrycznej Ptolemeusza, oddaliło się. Byłem całkowicie zależny od mojego dobroczyńcy. Dzięki niemu ukończyłem przecież studia. Bez jego pomocy byłbym tylko zwykłym zjadaczem chleba, a nie sekretarzem biskupa, zwanego też księciem biskupem. Bo wuj to nie tylko duchowny, ale jak feudalny pan sprawował władzę porównywalną ze świeckim księciem. Mieszkał w zamku w Lidzbarku Warmińskim i posiadał duży majątek. Chciałby, abym to wszystko po nim odziedziczył. Zamieszkałem więc w zamku wuja. Jako jego sekretarz nie miałem czasu na życie osobiste. Służyłem i pracowałem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystko kręciło się wokół tego, co robił wuj. Gdy król Polski, Aleksander I Jagiellończyk, razem z wujem zwiedzali Prusy, towarzyszyłem wujowi przez kilka miesięcy. Potem podróżowaliśmy do króla do Wilna, następnie do Królewca, gdzie wuj został zaproszony na rozmowy przez wielkiego mistrza krzyżackiego Fryderyka von Wettin. Wielki mistrz, wiedząc o spotkaniu Łukasza Waccenrode z królem, chciał dowiedzieć się o zamiarach króla wobec Krzyżaków, do których wuj był bardzo krytycznie nastawiony. Prawdę mówiąc, też nie lubiłem Krzyżaków i już od czasów dziadka Waccenrode, który odniósł rany w walce z Krzyżakami pod Łasinem, czy mojego ojca,
który udzielał pożyczek na zaciężnych, walczących z Krzyżakami w wojnie 13-letniej, rodzina była uprzedzona do zakonu. Cały czas więc asystuję wujowi, gdy jest w Sejmie, gdy ma audiencję z królem, odpowiadam na listy, sprawdzam dokumenty, zajmuję się także dyplomacją, pilnuję zdrowia wuja i na ciągłe obserwacje planet niestety nie mam czasu. Ale mimo wszystko kompiluję pomysły i hipotezy, które towarzyszyły mi od czasu mojego pobytu we Włoszech. Piszę po łacinie commentariolus, czyli małe komentarze. Opisałem swoje przemyślenia w zarysie, z których wynika, że jednak Ziemia kręci się wokół Słońca. Rozesłałem je do znajomych w Pradze, Rostoku i w Danii. Jestem już prawie pewien moich spostrzeżeń, ale muszę jeszcze robić dalsze analizy, obserwacje, sprawdzić to matematycznie. Dziś dzięki staraniom wuja z Watykanu przyszło pozwolenie na 2 nowe beneficja, z których mógłbym zwiększyć swoje dochody, ale nie interesują mnie dodatkowe korzyści. No nie. Muszę jednak wrócić do mojego nieba i planet. Mam jeszcze tyle pracy. Zdecydowanie opuszczam zamek wuja. Jadę do Fromborka. Nareszcie prowadzę uregulowane życie. Mam obowiązki kanclerza, lekarza, obowiązki w katedrze, ale mogę wreszcie oddać się pracy naukowej. Tylko muszę mieć swoje osobne miejsce. Kupiłem na raty dom z ogrodem poza murami zamku i zbudowałem obserwatorium astronomiczne. Wyniki moich obserwacji wymieniam z obserwacjami prowadzonymi między innymi w Krakowie i Norymberdze. Znajomi piszą mi, że wśród uczonych rozeszła się wieść, że w krainie zwanej Fromborkiem żyje wybitny astronom Nikolaus Kopernikus. Diecezja powołała mnie na administratora i przenoszę się do zamku w Olsztynie. I tak szczęśliwy okres, kiedy mogłem poświęcić się bardziej mojemu niebu, niestety minął. Pod moją jurysdykcją jest teraz ponad 200 wsi. Odwiedzam je, przyjmuję osadników, przydzielam ziemię, prowadzę sprawy sądowe i pobieram podatki, ważne dla majątku kapituły. I mamy na Warmii duży problem teraz, bo mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern wypuścił fałszywe pieniądze. Natychmiast przeprowadzę dochodzenie w sprawie fałszerstw. Trzeba zreformować system finansowy. Napiszę traktat o monecie. Przecież nie mogę zaniedbać mojego nieba. Nie mogę wychodzić z zamku, bo naokoło bandyci, więc wnoszę sprzęt na wieżę w zamku i stamtąd obserwuję planety. Badam powolne zmiany w położeniu nocą gwiazd. W ciągu dnia obserwuję promienie słoneczne, jak zmieniają swe położenie. Wspinam się na 5-metrową drabinę i zaznaczam położenie światła słonecznego odbitego na ścianie. Sługa przesuwa drabinę, a ja zapisuję położenie światła ruch po ruchu. Zbierałem dane w godzinach popołudniowych przez 3 miesiące, co 5 dni w czasie 3 lat, identyfikując dzień równonocy wiosennej i jesiennej, wtedy, kiedy dzień i noc miały tę samą długość. To potrzebne było również do kalendarza, żeby obliczyć długość roku astronomicznego. Dane te również były bardzo przydatne na poparcie mojej teorii, że Ziemia się porusza, co powoduje wrażenie, że przemieszcza się Słońce. Tak więc obserwacje i administracja majątku całkowicie wypełniały
Moje dni. Odwiedziłem 43 wsie, odbyłem 71 podróży i w czasie mojej kadencji żaden łan ziemi nie opustoszał, co dawało mnie poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wracam do Fromborka. Sytuacja z Krzyżakami bardzo się pogorszyła. Napadli i zajęli Braniewo, a członków Rady Miejskiej wywieźli do państwa krzyżackiego. Jadę więc z kanonikiem Skultetim na spotkanie z Albrechtem do zamku w Braniewie. Musimy go przekonać, żeby wycofał się, zanim król wyśle wojsko. Wielki mistrz siedział w zbroi na biskupim krześle, odchylony do tyłu, triumfujący, pewny siebie. Patrzył na nas z ironią i pogardą. Niestety, nie udało nam się go przekonać, by wycofał się z miasta. Negocjacje odbyły się 4 stycznia 1520 roku, ale już 23 stycznia Krzyżacy zaatakowali Frombork. Nie mogli jednak przedrzeć się przez mur zamku, więc podpalili miasto. Stałem na murze, widziałem, jak płonęło. Krzyżacy byli bezlitośni. Mordowali, grabili domostwa. Płacz i krzyki słychać było wkoło. Mój dom, wreszcie spłacony, wraz z obserwatorium, spłonął doszczętnie. Wojsko królewskie zaatakowało Krzyżaków. Wycofali się z Fromborka. Ale myślę, że atak na Olsztyn jest tylko kwestią czasu. Albrecht wie, że z powodu ostrej zimy pospolite ruszenie zostało rozwiązane, a załogi polskie w Prusach pozamykały się w zamkach i grodach. Uznał więc, że sytuacja mu sprzyja i zaczął z wojskiem marsz na Warmię. Mianowano mnie znów kanclerzem, więc natychmiast muszę udać się do Olsztyna. Muszę wzmocnić obronę zamku. To przecież znajduje się cały majątek i archiwa kapituły. Oprócz tego to magazyn prowiantu i furażu dla wojska. Kanonicy uciekli. Załamanie ludzkie, dezercja, zdrada. Decyzje w tej wojnie nie są rzeczą prostą. Ludzie pod wpływem sytuacji zmieniają się. Nikomu nie mogę ufać. Muszę osobiście dopilnować wszystkiego, zorganizować i przygotować zamek do oblężenia, uzupełnić broń i żywność. Uruchomiłem też wszystkie możliwe kontakty. Wysłałem listy, by zdobyć amunicję i broń, szczególnie hakownice. Sytuacja jest bardzo poważna. Dziś duża radość. Przywieziono wreszcie hakownicę w dzień moich urodzin. Wysłałem też list do króla, prosząc o posiłki, ale i zapewniając, że uczynimy wszystko, co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym oraz bez reszty oddanym waszemu majestatowi, nawet jeśli by przyszło nam zginąć. Król wysłał 100 czeskich piechurów wchodzących w skład polskiego wojska. Przybył też wysłany przez króla rotmistrz Zbigniew Słupecki na czele jazdy ruskiej i litewskiej w sile 700 koni. Odetchnąłem. Mamy posiłki. W nocy pójdę na wieżę. Może pomyliłem się w kalkulacji. Muszę to sprawdzić. I tylko dziś mogę obserwować Jowisza w takim położeniu. Tymczasem ciągle żywy germański demon wojny nie próżnował. Albrecht maszerował z 4000 armią i 1000 kawalerią oraz całą artylerią. Po drodze spalił jeziorany, splądrował kilka wsi, paląc je doszczętnie i otoczył Olsztyn z 2 stron. Dochodzi do walki z polską kawalerią pod murami miasta, lecz Krzyżakom nie udaje dostać się do środka. Rotmistrz Słupecki ze swoim oddziałem uprowadza kilku knechtów, a Albrecht w odwrocie ze złości podpala 19 wiosek. Osobiście po 2 czy 3 podpalał, zanotował kronikarz lizbarski.
To były dni wielkiego napięcia. Czekaliśmy na atak. Ale Albrecht odstąpił od ataku. Zorientował się o stanie umocnień obrony olsztyńskiego zamku i przygotowaniu do oblężenia. Świetnie. Olsztyn został uratowany. Wygraliśmy wojnę z Krzyżakami, więc Albrecht Hohenzollern, jak niepyszny, musiał złożyć w Krakowie hołd królowi Zygmuntowi I. Odwieczny wróg Polski, zakon krzyżacki, przestał istnieć, a król powołał księstwo pruskie, które zostało państwem wasalnym Królestwa Polskiego. Nasza armia odetchnęła. Po zakończeniu walk z Krzyżakami powróciłem do Fromborka. Domu już nie miałem, ale na ruinach zbudowałem skromny i po korekcie niektórych obliczeń zacząłem składać rękopis swojej książki o obrotach. Publikowałem też różne artykuły, krytykowałem teorie innych astronomów. Można powiedzieć, że wiodłem satysfakcjonujące życie jako uczony. I wreszcie ukończyłem De Revolutionibus. Prawie po 30 latach. Moja teoria heliocentryczna stała się także znana w Watykanie i na polskim dworze. Cieszy mnie, że przemyślenia moje spotykają się z uznaniem wśród astronomów, uczonych kolegów i przyjaciół biskupów. Niektórzy wśród nich, także dostojnicy Kościoła katolickiego, z niecierpliwością oczekują publikacji. Ale ja waham się. Nie jestem pewien, czy czytelnicy zrozumieją moje analizy i obliczenia, na których opiera się teoria. Teolodzy gardzą matematyką, bo to przecież drugorzędny przedmiot akademicki. Mogą też wyśmiać moją teorię jako absurdalną, niezgodną z Biblią. Bo rzeczywiście nie zgadza się ona z tym, co mówi Biblia. Ale to jest matematycznie udowodniona prawda. Właśnie. I ten Luter, ideowy patron Albrechta, który przeszedł na protestantyzm zaledwie 3 miesiące po złożeniu hołdu pruskiego w Krakowie, nazwał mnie improwizowanym astrologiem, który za wszelką cenę chce udowodnić, że to nie niebo się kręci, ale ziemia. Ów Kopernik w swojej głupocie chce zburzyć wszystkie zasady astronomii. Luter, ten pies i sukinsyn zrodzony, by gryźć i kłapać zębami ku niebu swym psim obliczem, jak go nieżyczliwie nazywają w Watykanie. Nie uznaje prawdy. Teraz w świecie religijnym panuje zamieszanie z powodu reformacji. To mnie bardzo niepokoi. Protestanccy kaznodzieje opowiadają się za życiem wiernym Biblii. Doszło do zamieszek w kościołach w Gdańsku i innych miastach. Wypędzono księży katolickich i zastąpiono ich protestanckimi kaznodziejami. To wywarło na nas wszystkich ogromne wrażenie. Jakie konsekwencje może wywołać moja teoria w tej sytuacji? Przecież rzeczywiście burzę porządek świata. Mam też lęk przed szyderstwem, którego obawiam się z powodu trudnej do zrozumienia nowości mojej teorii. I ten lęk mnie skłania do tego, żeby powziętych co do niniejszego dzieła zamiarów całkowicie zaniechać.
Niech leży w skrzyni. Zakończony rozdział. Pustka. Nagle, jak kometa, pojawia się Anna. Znałem ją już wcześniej. Była moją gospodynią. Nie zwracałem na nią specjalnej uwagi. Potem odeszła ze służby i wyszła za mąż za kupca z Fromborka. Teraz wraca do mnie? Porzuciła męża? Może Anna zakochała się we mnie, a ja, głupi, nie zauważyłem. Nie będę sam. A, ten biskup, Dantyszek, opilec i ożralec, który ma kochanki w całej Europie i metresę w Hiszpanii, z którą ma 2 dzieci, śmie ostrzegać mnie i żądać, bym odprawił Annę. Nawet mi grozi. Nigdy. Przenigdy. I co jeszcze wydarza się? Powiem wam. A jakże? Stała się rzecz niesłychana. Mam ucznia, protestant. Oczywiście jego obecnością nie mogę się chwalić, ale pojawił się. Matematyk Jerzy Joachim Retyk. Jest podobno pod wielkim wrażeniem mojej teorii heliocentrycznej. Uważa mnie za geniusza. Napisał o mojej teorii. Mówi, że docenia ogrom mej pracy i wierzy w moc dowodu naukowego. To dobrze. O, bardzo dobrze. Napisał: niech zwycięża prawda, niech zwycięża cnota. Racja, racja. Namawiano mnie wcześniej, abym dzieło moje wydał, ale rzeczywiście on przekonał mnie ostatecznie. I chcę poznać dowody matematyczne na temat mojej teorii. Wyjąłem więc ze skrzyni rękopis, który przeleżał ponad 9 lat i zacząłem te dowody mu przedstawiać. Nie jestem już młody. Czasu mam mało, więc pracujemy każdego dnia. Musimy cały rękopis tak opracować, by dla wszystkich był zrozumiały. Tak, używamy potocznego języka. Dyskutujemy gorąco od rana do wieczora, chyba już 10 tygodni, posługując się niemieckim, włoskim, greckim, łaciną i językiem matematyki. Retyk, zachwycony teorią, wysyła listy na wszystkie strony. Przekonuje protestanckie środowisko, że nauka Kopernika nie jest przeciwna Pismu Świętemu. A wiecie? Tak, znowu ten opilec, Dantyszek, nie ustępuje. Znów mnie ostrzega, że jeśli służącej nie oddalę, to stanę przed sądem. Będzie przygotowywał proces przeciwko mnie. On rzeczywiście może zrobić wszystko. Pozbawić mnie posady, skonfiskować dobra, a nawet wyrzucić z armii. Tak to zrobił z kanonikiem Skultetim. Na dworze naszego króla został on uznany za heretyka. Majątek skonfiskowano i do królestwa nie mógł już wrócić. Żona z dziećmi uciekła do rodziców do Gdańska, a Skulteti udał się do Rzymu. Niejednokrotnie siedział w więzieniu, a obłożony klątwą był pod obserwacją inkwizycji. Zniszczony człowiek. Co robić? Co zrobić? Rozstanę się. Muszę rozstać się z Anną. Skończyć pracę nad rękopisem. Skończyć. Praca nad rękopisem z moim uczniem Retykiem zajęła nam ponad 2 lata, ale skończyliśmy ją z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wobec prawdy i zadedykowałem książkę papieżowi Pawłowi III.
a Retyk udał się do drukarni w Norymberdze. Dziś nareszcie otrzymałem, ale tylko 2 arkusze mojej książki. Tylko 2. Co będzie z resztą? Chyba teolodzy nie przeszkodzą? Czy ją zobaczę, zanim zamknę oczy? Prawda powinna zwyciężyć. Musi zwyciężyć. Nikolaus Kopernikus, Mikołaj Kopernik, zmarł 21 maja 1543 roku w wieku 70 lat. Został pochowany w podziemiach katedry we Fromborku. Tak naprawdę to nie wiemy dokładnie, czy Kopernik otrzymał przed śmiercią swoje dzieło. Gdyby otrzymał, niewątpliwie by się oburzył, bo zmieniono tytuł De Revolutionibus o obrotach na De Revolutionibus Orbium Celestium, o obrotach sfer niebieskich. Teolog też usunął przedmowę Kopernika i dopisał własną, z której wynikało, że teoria Kopernika jest tylko hipotezą. Ale publikacja książki poddanego polskiemu królowi warmińskiego kanonika w 1543 roku miała dla świata kolosalne znaczenie. Był to przełom w dziejach ludzkości. Kopernik światu nadał nowe prawa i burzył stare pojęcie średniowiecznego poglądu na świat, że Ziemia jest centrum wszechświata. Astronom w sposób naukowy uzasadnił swoją teorię heliocentryzmu, która polega na odkryciu, że Ziemia kręci się dookoła swojej osi w cyklu dobowym, a Słońce pozostaje nieruchome w centrum. Z teorii tej wynikał również jednoznacznie porządek kolejności planet i ich względna odległość od Słońca. Astronom dał opis spójnego układu planetarnego od centralnego Słońca poprzez Merkurego, Wenerę, Ziemię, Marsa, Jowisza i Saturna po sferę gwiazd. Kongregacja Świętego Oficjum w roku 1616 po 73 latach od czasu wydania dzieła Kopernika umieściła książkę w indeksie ksiąg zakazanych, gdzie pozostawała tam do roku 1865, czyli przez 219 lat. Mimo to teoria heliocentryczna Kopernika inspirowała wielu uczonych do dalszych odkryć, między innymi Galileusza, Joachima Keplera oraz Isaaka Newtona. Książka zmieniła postrzeganie rzeczywistości i zapoczątkowała nowożytną astronomię, a w konsekwencji naukę nowożytną. Mikołaj Kopernik był jednym z pierwszych nowoczesnych naukowców, który był wierny prawdzie i dociekał jej przez empirię, czyli doświadczenie i obserwację. Uważał bowiem, że dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy.